Pierwsza wojna światowa była jednym z najkrwawszych konfliktów w historii. Zwiastowała nową erę wojen. Można wręcz powiedzieć, że ten konflikt był jednym wielkim eksperymentem, bo to właśnie w niej po raz pierwszy masowo użyto chociażby gazów bojowych, okopów, lotnictwa, samochodów pancernych oraz czołgów. Czołgów, które to na początku miały odpowiadać za przejechanie przez okopy i umocnienia wroga, tym samym utorowując drogę dla piechoty. I to właśnie ten czynnik spowodował tak dziwne kształty pierwszych czołgów. Pierwszym czołgiem użytym bojowo był naturalnie brytyjski Mark I. Konstruktorzy poprowadzili jego gąsienicę przez całą sylwetkę kadłuba, a sam kadłub był uformowany w wielki romboidalny kształt, który miał mu zapewnić łatwe przemierzanie transzei o szerokości nawet 2,5 metra. Na bokach konstrukcji umieszczono tzw. sponsony, czyli takie przybudówki, w których znajdowało się główne uzbrojenie czołgu. I tutaj marka możemy podzielić na dwie wersje. Wersję męską oraz żeńską. Wersja męska posiadała w sponsonach dwie armaty kalibru 57 mm oraz 3 karabiny maszynowe wokół konstrukcji, a wersja żeńska wyposażona była w 5 ciężkich karabinów maszynowych. Do obsługi tego czołgu niezbędnych było 8 żołnierzy. 2 kierowców, 2 mechaników, z których każdy sterował jedną gąsienicą. Jeden z żołnierzy odpowiadał za skrzynię biegów, do tego 2 działonowych oraz dowódca. We wnętrzu takiej maszyny panowały iście piekielne warunki. Silnik umiejscowiony centralnie nie był w żaden sposób oddzielony od załogi, ponadto po wystrzale z armat dym praktycznie w całości zostawał we wnętrzu maszyny. To spowodowało liczne przypadki zaczadzeń, a niekiedy nawet i śmierci. A na domiar złego czołg nie posiadał żadnej amortyzacji, w związku z czym załoga odczuwała każdy kamień, każdą dziurę, na którą najeżdżał, przez co często zdarzały się zgony załogi. Marki zaliczyły swój wielki debiut podczas sławetnej bitwy pod Sommą, gdzie 32 sztuki tego czołgu zostały użyte, aby sforsować front. Na start 5 z nich od razu ugrzęzło, nie było w stanie wydostać się z błota, kolejne 9 uległo awariom, pozostałe 18 sztuk niby przejechało przez ten front. Żołnierze niemieccy byli totalnie zszokowani tymi maszynami, nie wiedzieli co ze sobą zrobić, próbowano je nieskutecznie ostrzelać, no tyle tylko, że zostały one źle wykorzystane. Za czołgami nie szła od razu piechota, czy też linie zaopatrzeniowe. Faktycznie dzięki nim zrobiono sporą, kilkukilometrową wyrwę na linii frontu, no jednakże bez amunicji, bez paliwa nie były w stanie nic zrobić. Inna kwestia, że były one bardzo awaryjne i większość z nich nadawała się już do gruntownego remontu. A tak prezentuje się klockowy model Marka I od Kobi. Jest on klasycznie wykonany w skali 1:35 i na pierwszy rzut oka rzuca nam się tutaj bardzo ładny czterokolorowy kamuflaż, ale zanim zaczniemy omawianie modelu, może zacznijmy od takich pobocznych spraw. Na początku mamy tutaj klasycznie tabliczkę z nazwą zestawu. No i jeszcze oczywiście figurka, tutaj mechanika brytyjskiego z okresu I, ale też może robić za mechanika z II wojny światowej. No dosyć prosta figurka. Tutaj warte odnotowania jest, że ma nadruk na tyle. No i bardzo ładny tutaj taki srebrny klucz francuski. Dobra, więc może zacznijmy sobie od wad. Przede wszystkim nie mamy tutaj żadnego odwzorowanego wnętrza, co jest na bardzo duży minus, ponieważ no jest to dosyć spora konstrukcja. Tutaj projektant nie pokusił się o chociażby silnik, czy też przedział bojowy. No ale tak to poza tym sama bryła tego pojazdu jest dosyć poprawna. Nie mam się tutaj do czego przyczepić. Tak jak już wspominałem na początku, tutaj widzimy bardzo ładny czterokolorowy kamuflaż. Mamy tutaj odwzorowany konkretny egzemplarz z muzeum w Bowington i tutaj nawet widzimy specjalne nadruki. Proszę bardzo, tutaj po 2 stronach. No i jest to taki dosyć model reprezentatywny, ponieważ mamy tutaj 2 specjalne elementy charakterystyczne dla Marka I. No po pierwsze jest tutaj ten daszek. Służy on temu, aby granaty, które leciały na wierzch tej konstrukcji, po prostu się ześlizgiwały z tego dachu. No tutaj jeszcze powinna być rozwinięta taka siatka. No niestety jej tutaj nie mamy, ale jak ktoś chce, to może sobie dorobić. A drugim takim elementem jest tutaj z tyłu, proszę bardzo, taki wózek. Fachowo to się nazywa koła wleczone. No i one na początku miały służyć lepszej zwrotności całej maszyny. No ale podczas walk w ciągłej zawierusze wojennej jeden z tych egzemplarzy
no po prostu stracił ten wózek, no i żołnierze zauważyli, że w zasadzie on nie ma żadnego wpływu na zwrotność tej maszyny, więc już w kolejnych egzemplarzach i w kolejnych wersjach po prostu przestano go montować. No i też fajne detale tutaj widzimy z tyłu. Zobaczcie, są tutaj takie coś a la resory nadrukowane na tych zaczepach. Tutaj widzimy całą konstrukcję tego wózka. No bardzo ładny, taki skośny. Tutaj jeszcze jakieś elementy powiedzmy stabilizujące, amortyzujące, coś w tym stylu. No tak jak już mówiłem, cała konstrukcja jest wykonana po prostu bardzo dobrze. Widzimy piękną bryłę moim zdaniem tego pojazdu. Widzimy faktycznie taki romboidalny kształt tej maszyny. Widzimy też pełno nadruków tutaj po bokach, jakichś takich, no nie wiem, detali technicznych, coś tego typu. Gąsienice oczywiście oplatają całą konstrukcję. Sam czołg toczy się dosyć dobrze, no ale nie na takiej nawierzchni, jaką ja tutaj mam. Zobaczcie, no on po prostu nie jeździ. Może tutaj coś znajdę zaraz. Przyniosłem tutaj specjalnie instrukcję do tego celu. O. No więc sam czołg jeździ no nawet dobrze, z pewnym takim oporem. Tutaj jeszcze od spodu konstrukcji możemy zauważyć takie kółka, takie zębatkowe, no przez co ten opór jest trochę większy, no ale myślę, że naprawdę nie jest źle. Tutaj od przodu widzimy oczywiście bardzo ładny kamuflaż, już trzeci raz to mówię, ale no zobaczcie na to, jak tutaj przechodzi on po prostu przez tą całą kabinę tutaj z przodu. Mamy piękne nadruki włazów, lampki oczywiście, tutaj jakiś zaczep być może. Dalej tutaj z boku mamy jakieś detale techniczne. Zapewne one służą do naciągu gąsienicy, ale tego nie mogę potwierdzić, no bo nie mam aż takiej wiedzy na ten temat. Po bokach oczywiście sponsony, bardzo ładnie wykonane. One mają jeszcze, zobaczcie tutaj przesunięcie półstuda. Też takie, zobaczcie, pociosane z wielu stron. Tutaj od góry, tutaj jeszcze jakiś skos od boku. No naprawdę fajnie się to prezentuje. Mamy oczywiście działa, które są ruchome. Tutaj w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, bardzo fajnie. Tak, tutaj z tyłu oczywiście widzimy stopień. No i w tym miejscu powinien znaleźć się nadruk drzwi, których niestety nie mamy w tym egzemplarzu. A no w Marku 5, o ile się nie mylę, tak, chyba się nie mylę, tam były już faktycznie drukowane te drzwi, no nie wiedzieć czemu ich tutaj nie mamy. Może jeszcze wrócimy do tej konstrukcji dachu. No jest ona taka dosyć delikatna, ale faktycznie możemy sobie ją zdjąć. Ok, coś tam łamałem. No i tak to się prezentuje. Moim zdaniem bardzo fajnie. No i tutaj widzimy jakieś tutaj detale silnika. No i mamy dwa włazy. Pierwszy jest tutaj. Proszę bardzo, tam jest trochę miejsca. No i drugi tutaj taki trochę nieoczywisty. No i tam też jest trochę miejsca do wsadzenia figurki. No i w zasadzie to by było tyle, jeśli chodzi o ten model. Moim zdaniem jest on wykonany dosyć poprawnie. W zasadzie jedyne co bym tutaj poprawił to przede wszystkim wnętrze. Sama cena tego zestawu jest dosyć niska, bo widziałem, że hulał on gdzieś po 180 zł, no za tyle też kupiłem, więc myślę, że jak za te 800, no prawie 900 elementów, które mamy w tym zestawie, no to jest naprawdę bardzo przyzwoita cena. Przypomnę tylko, że na przykład taki mouse, który został wydany 5 lat temu około, też miał około 900 elementów, no i oscylował też mniej więcej w tej cenie 180 zł, także myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra cena. Dajcie znać, co wy o nim myślicie, dajcie znać, co myślicie o tej serii, która nadchodzi, a na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, cześć!